Witajcie na następnej wyprawie. Znajdujemy się w Kupari, czyli opuszczonym kompleksie hoteli w Chorwacji. A jakiś czas temu był tutaj najsłynniejszy youtuber na świecie, czyli Konrad Zurbek z historii, a jego śladami przyjechał MrBeast, którego śladami też przyjechaliśmy. Dzisiejsze zadanie jest takie, aby znaleźć, ponieważ jest to nasz drugi odcinek z tego miejsca, bo Konrad był tutaj 6 lat temu, znaleźć miejsce, w którym właśnie kręciła ekipa MrBeasta swój odcinek. I Konrad. I Konrad oczywiście, tak. Zapraszamy na dzisiejszy materiał. Ej, zastanawialiście się, ile kosztuje ubezpieczenie do tego naszego Jeepa? No jak za takie autko to ze 3-4 tysiące. Wiesz co? Sprawdźmy to na takiej fajnej przeglądarce. Słuchaj, ubezpieczenie wyszło 800 zł, a do tego używając linku, który jest w opisie filmu, dostaniecie 150 zł bonusu na swoje konto. Mało tego, Mubi, który jest partnerem dzisiejszego odcinka, przygotuje dla Ciebie specjalny link. Jeżeli wyślesz link swojemu znajomemu i on z niego skorzysta i kupi ubezpieczenie, to dostaniesz dodatkowe 50 zł bonusu na swoje konto, aż do 2000 zł. Także napiszcie w komentarzu, jakimi autami jeździcie, jakie auta lubicie i na ile Mubi wyliczyło Wam ofertę, a my wracamy do wyprawy. Kto ma kluczyki od Jeepa? Komisyjnie są w nerce. Mieliśmy taką przygodę na początku wyprawy, że je zgubiłem, bo nie schowałem je do nerki, dlatego sprawdzamy. A Dobra. ja zgubiłem lampę, ale też ją szybko znalazłem. Teren jest naprawdę bardzo ogromny, więc się podzielimy i jedna ekipa idzie tu na 2 hotele, a jedna ekipa idzie tu na ten hotel. I pozdrawiamy tych państwa, ponieważ są z Polski i z nami przed chwilą gadali. Zrobisz takie animacje jak MrBeast, że to wszystko wybucha? Nie. Mimo to, że miejsce jest piękne, to ma swoją mroczną historię. Będziemy tutaj często chodzić i się uśmiechać, ponieważ jest to miejsce, które budzi w ludziach tą radość, ale pamiętajcie, że w 1991 roku w październiku to był, można powiedzieć, miejsce zapalne, skąd się wzięła, można powiedzieć, wtedy jeszcze domowa wojna pomiędzy jugosłowiańskimi wojskami a Chorwacją, która się odłączyła. I właśnie tutaj flota jugosłowiańska podpłynęła do tych hoteli, gdzie mieszkali normalni ludzie, przyjechali tutaj na wakacje i ostrzelała te hotele. Najbardziej dostał Grand Hotel, który pochodzi z 1920 roku. I jeszcze na jego ścianie możecie zobaczyć ślady po kulach. No stary, jak tutaj jest zatoka, to stanął tutaj i po prostu walił z działek, wiesz. Tylko, że wiadomo, bo ten hotel był jakby dla dygnitarzy wojskowych, dla generałów, dla Tito i dla całej reszty, ale mimo wszystko to byli niewinni ludzie, ich rodziny i oni po prostu podpłynęli, Serbowie i zaczęli nachrzaniać w te hotele, nie? Generalnie mało humanitaryzmu było, ale to wojna nigdy nie jest. No nie wchodźmy w te klimaty, po prostu bestialstwo i tyle, nie? Tak jest. Jest to bardzo popularne na mapie, powiedziałbym, w topce wszystkich światowych eksploratorów. No i dobra, wbijam do pierwszego hotelu. Zobaczcie, jakie schodki zostały, malusie. Tu jeszcze widać starą windę. Nie tylko MrBeast tutaj był, tylko też Benny. I jeszcze był, nie dojechali, Januszek tu był, o, super. Pozdro Januszek. Pierwszym hotelem, który tutaj powstał, to był ten hotel. On się nazywa Grand Hotel i on jest 1920 rok. Później zaczęto budować właśnie to wszystko. Tam macie hotel Kupari, on jest połączony z następnym po prostu przejściem podziemnym, a tutaj jest następny, w którym ja jestem. I co jeszcze jest ciekawe, że tutaj jest ochroniarz, który tego pilnuje, ale jak widzieliście pewnie też przebitki z drona. Bardzo dużo osób sobie tutaj siedzi, chilluje. Niektórzy nawet, mimo to, że tak podobno nie wolno, tak, w Chorwacji, bo za to też są mandaty, to przyjeżdżają sobie na kemping. No może jest inaczej w sezonie, bo teraz jesteśmy poza sezonem. O, a mi się udało znaleźć przejście. Mamy 2024 rok. Ja tutaj byłem jeszcze grubo przed pandemią, czyli 6 lat temu, czyli 2018 albo 17. Ten kanał dopiero raczej raczkował, 3 lata miał. W tym roku obchodzimy swoje 10. urodziny. Nadal budzi to we mnie te młodzieńcze, żeby nie nazwać tego dziecięce, uczucia szczęścia, bo to miejsce po prostu budzi szczęście. I tak samo w pierwszym roku, jak i w ostatnim roku naszej działalności, tak samo bym się cieszył. Zobaczcie, sam ten hotel jest taki, taki właśnie, nie wiem w jakim stylu, ale widać, że jest takim jeszcze mocno przedwojennym. Sama bryła tego hotelu jest przepiękna. Leon Kowalski, pozdrawiamy, jeżeli to będziesz oglądał. Ja się nie dziwię, że to jest zapisane jako zabytek. Ja naprawdę bardzo się dziwię, że to nie jest odbudowane. Konrad właśnie opowiadał, że w 16 roku to zostało wykupione
I po paru latach miało być to odnowione, a minęło lat 8 i to jest nieruszone nic od wizyty Konrada. No jedyna różnica jest taka, że to zaczyna się popularne i wracają tutaj tacy ludzie jak tutaj, że ktoś przyjedzie kamperem, tu ktoś na spacer sobie pójdzie. My w Busters teraz zrobimy, z racji, że Mr. Beast określił, że przez tydzień był w miejscu, w którym nie ma żadnego innego człowieka. No to słuchajcie, są dwie opcje. Albo nagrywał to tak, żeby nie pokazywać ludzi, którzy tu mieszkają, albo dogadał się z chorwackim jakimś rządem i tutaj po prostu na bramkach przez tydzień ktoś stał i nikogo nie wpuszczał. A moim zdaniem po prostu zrobili magię kina i nagrywali to tak, że nikogo nie było widać. Hello. No właśnie, ludzie na spacery przychodzą cały czas. Każdy z pokoi jest taki sam, po prostu mamy łazienkę, nomen omen, to jest wszystko z wielkiej płyty chyba zrobione. Tak, bo jest, widzicie, jest skręcane, a nie, to są chyba wieszaki takie. Tak czy siak, tu łazienka, brodzik, natomiast wchodząc tutaj mamy pokój z widokiem na morze. Były takie rolety drewniane wstawione, to co widzicie. I każdy balkon był, każdy pokój z balkonem był wręcz identyczny. I teraz jak się przypatrzycie, to ten hotel tam jest tym najbardziej popularnym. Tam gdzie jest na dole no jakby godło Chorwacji. I na tym dachu, z tego co pamiętam, lądowali właśnie śmigłowcem, a do tej plaży przybijali łódką. No kurde, tu jest tak przepięknie. Ja w ogóle jestem takim fanatykiem Chorwacji. Bardzo mi się tu podoba. W momencie, kiedy rozpadła się Jugosławia i Chorwacja walczyła o swoją niepodległość, to armia właśnie jugosłowiańska, wykorzystując głównie statki tam właśnie znajdujące się tutaj w tej zatoce, ostrzelała cały ten kompleks hotelowy. I nie robię tego bez powodu na tym balkonie i na tle tej ściany, ponieważ jak się przypatrzycie, to jest tutaj bardzo dużo ślad po kulach. Wydaje mi się, że to są ślady po kulach, jeżeli nikt ich nie powybijał, ale jak się przypatrzymy dookoła, teraz zresztą też widzicie na przebitkach, to naprawdę widać, że to są rykoszety i bardzo dużo odłamków poodbijanych od ścian. Moja teoria wydaje się być logiczna, bo zobaczcie, tutaj widać ślady, które są jakby porozciągane w tę stronę. O, na przykład ten, a tutaj następnie cała ta ściana jest pokryta takimi mniejszymi, widzicie? I to właśnie, i one nie są regularne. I to bardziej wygląda właśnie mi na rykoszety. Wątpię, żeby ktoś chodził i po prostu młotkiem wybijał takie dziury. Tak samo tutaj, jak zobaczycie. Jeżeli kąt padania pocisku był od tamtej strony, to idealnie widać, że tu się odbił pocisk i zrykoszetował, tak? O, jesteśmy tutaj, gdzie spał najbardziej znany youtuber na świecie i nie chodzi tutaj o mnie, a mianowicie o Mr. Beasta. Pozdrawiamy go serdecznie. I trzeba teraz zacząć myśleć jak Amerykanie. Czyli najlepiej, żeby był jak największy, jak najczystszy, z jak najlepszym widokiem. Na pewno to będzie po tej stronie. Ale wydaje mi się, że oni spali wyżej, żeby mieć lepszy widok na całość. To były takie pokoiki i tutaj gdzieś na którymś z nich właśnie było graffiti. Widzicie, no na dziedzińcu są wywalone łóżka, szafki, okna, podłogi. No to jest oczywiście 30 lat pracy na to, żeby to wszystko zniszczyć. No i rzeczywiście te wszystkie budynki dookoła, żeby tutaj wróciło życie, żeby normalnie kurort był, to w tym wypadku no to trzeba po prostu zburzyć i postawić na nowo. W ogóle też trzeba znaleźć dobrą klatkę schodową. Zobaczcie, jakbym wybrał tamtą, to bym musiał znaleźć inne wyjście, bo to wszystko jest zawalone, więc po tych schodach to już bym nie wszedł. Pomyślałem sobie jeszcze jedną rzecz, że z racji, że no chyba cały świat wie, że Mr. Beast był tutaj, to jeżeli by jakieś ślady były zostawione na dachu, to może już ich nie być. Ale skorzystamy tutaj z drabiny. O, jeżeli dobrze widziałem, to na dach nie było normalnego wejścia. Znaczy, to jest normalne i luksusowe wejście. Ale tak. Trzeba korzystać z takiego wejścia, jak jest. Wiadomo, tu przyjechała jakaś ekipa, która przygotowała wszystko wcześniej. No ale tak, tutaj było lądowisko. I tutaj jest przy okazji przepiękny widok na okolice. Zobaczcie, jestem na jednym budynku, tu jest drugi, trzeci, czwarty, tam w tle jest następny, tu jest ten hotel wpisany do rejestru zabytków. I zobaczcie, piękna jaka tutaj jest plaża, tutaj wszystko to wyjście, to wyjście na zatokę jest tutaj no
cudownie, przepięknie. No i dobra, udało mi się znaleźć wyjście przez okno. Więc w sumie to na dach. Tu widzę są jedne piętra wyżej i oni z czymś takim spali właśnie. Pogoda piękna. Masz właśnie teraz się odwróciłeś i albo w tych, któryś z tych na 99%, albo w tych za tobą jeszcze tam. Ale tam, sensie tam nie ma chyba tych, takich, no. wiesz, tam chyba nie ma takich. Jak już to tutaj, to nie? No właśnie są te doniczki, no któryś z tych, kojarzysz te graffiti, co ci czarno pokazałem? No takie czarno-białe, no. No, to szukaj takiego pokoju tam. Dobra, to idę szukać, elo. No więc tak, wy na 99% bazę mieli w tym budynku, co ja jestem. Tylko tak, chłopaki mówią, że to, Konrad mówi w sumie, że to było jakby tu wyżej, bo były doniczki. A mi się wydaje, że to było niżej, ale chociaż kurde też nie, bo tu jest jakiś balkon taki, widzicie? Oni to w ogóle posprzątali. Trzeba znaleźć ten balkon. Nie wiem, czy to nie jest nad głównym wejściem. Tak jeszcze sprawdzam mapy i my jesteśmy tu. Tu chodziliśmy po tej górze, a tu jest taki balkon. Tak mi się wydaje. Dobra, idę, zobaczę, poszukam tego głównego wejścia. Zakładam, że tutaj nie mogli lądować z racji właśnie tych metalowych drutów i z racji tego metalu, żeby, nie wiem, nie wciągnęło jakiegoś, żeby wirnik nie wciągnął czegoś. A w ogóle tak się zastanawiam, czy ja na złym dachu nie jestem. O kurde, tu jak jest ładnie, zobaczcie. Półokrągłe sklepienie, tutaj takie loże. Fajnie, tu jakaś restauracja mogła być, albo kawiarnia. Co, z Kubą gadałeś? I co, znalazł coś? Jeszcze nie, szuka tam. Dobra, chodź tam ciśniemy, chyba tak będzie najlepiej, co? No dobra. Powiedziałeś, to oni są na jakimś tarasie jakimś i tu są to tak... A te tarasy są tu. Trzeba się po tych No tarasach dobra, pokręcić, no. Aż ten nasz kochany naród. Gdzie jesteś? To nie ten hotel? To nie jest ten hotel. A który? To jest Goricia. No my jesteśmy w Gorlici. Nie, No teraz jesteśmy w Gorlicini. nie. Tak. Nie. Jest Gorlicina 1 i 2. A, no to dobra, to w takim razie jesteśmy, ale to nie w tej. Takie balkony z dziurą. No i tutaj też takie są. Masz tutaj nawet taki, stoi Łukasz przy Ale nim. zobacz, to jest na 100% ten hotel, bo jak w niego wbijesz, No. to patrz. Widzisz? Chyba, że to jest to. To może być to i jeszcze to może Tak, być to to, jest to. a jeszcze jest druga sprawa, że jak zobaczysz, to tutaj, tylko nie wiem czy to było wcześniej czy później, wcześniej, oni mają takie, to jest w ogóle pustostan Mhm. i mają pomiędzy sobą, mają takie, o widzisz, takie mury z takimi dziurkami. O to. Mhm. I to mi się wydaje, że jest balkon, dokładnie No ten, co ci pokazałem. ten. No. Czyli musimy wyjść i iść do Tak, tamtej. czyli tam, gdzie byłem. Tak, to dawaj. Tak. To jest taki sam. Ten, na 100%. Dobra, trzeba wbić i szukać. Tak na 100% jak był też tamten na 100%. Na 180 nawet było, ale nie zmienia to faktu, że już jesteśmy w dobrej drodze. Nie, no rozdzielmy się i szybciej to znajdziemy też. To jest któryś z tych balkonów tu na bank. Tego piętra, albo jeszcze wyżej. Ten wyżej. Tak, nie to, tylko jeszcze wyżej, no. Swoją drogą, ciekawe to jest, że szukamy, kurde, jednego miejsca, gdzie facet de facto, no jakby chodzi mi o to, że to wszystko jest bardzo podobne do siebie, ale to chyba będzie ten hotel. Tu jak jest czysto, zobacz. No. Tak, ewidentnie, macie rację. I to będzie któreś z tych pomieszczeń. Tak, tak. Oj. To nawet logistycznie spoko, bo masz z tyłu ulicę, co nie? Tak, to będzie to. I gdzieś tutaj... To nie jest to? To chyba gdzieś tu, wiesz? No nie ma graffiti. Tutaj też nie ma. I nie ma telewizora na ścianie. Masz! Masz? Mam! He. Dawaj. Zapraszam. No i zobacz jak tu jest wysprzątane. Tak, to jest to. Jest też to krzesło. I ta rura, z której robili piecyk. Tak. Tak, a tu jest gdzie palili ognisko na takim talerzu. Ślady po tym, nie? Dokładnie, oni byli tutaj. No. Tak, i tu mieli, widzisz? To i oto mieli przypięte lampy. Tak. Słuchajcie,
Mr. Beast rzeczywiście posprzątał po sobie, nie ma żadnych śladów bytności tu. Nie no, nic tu nie ma, jest super. Zobacz, Zobacz, jest ładniej niż było, bo jest wysprzątane. zobacz, co nie? tu jest syf, tu jest czysto i tutaj jest znowu syf, co nie? Ale fajne miejsce sobie znaleźli. No. Taktyczne, no. I z widokiem tutaj? Ładny jest widoczek. To też jest dobre, bo im tak nie wieje przez te donice, co nie? Sztos. No. No i teraz obczajcie. Lewa ściana krótsza, długa dłuższa. To jest dokładnie to miejsce. Dokładnie stoisz w tym miejscu, co stał doktor Mr. Beast. Doktor Mr. Beast. Możesz pocałować tą podłogę, w którą on tu chodzi. Nie zależy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po cmentarzysku hoteli w Chorwacji. Yo, Mr. Beast, I invite you to spend 7 days in abandoned places in Poland. We show you places that blow your mind, so wrote an email to us. A ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji i o patronie, bo to dzięki wam, kochani patroni, możemy podróżować. Także co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!